Lustro Twardowskiego w Węgrowie. W zakrystii kościoła parafialnego w Węgrowie znajduje się tzw. lustro Twardowskiego, renesansowe zwierciadło wykonane z kruchego metalu. Powstało prawdopodobnie w Niemczech na początku XVI wieku. Do Węgrowa trafiło na początku XVIII wieku za sprawą rodziny Krasińskich, która miała przekazać je jako wotum na wyposażenie nowego domu zakonnego księży Bartoszków. Jak chce tradycja, miał być to przedmiot użytkowany przez średniowiecznych i renesansowych alchemików do wykonywania różnych sztuk magicznych. Lustro z Węgrowa związane jest z legendą o panu Twardowskim. Można zauważyć, że jest pęknięte na 3 części i zmatowiałe. Wykonane zostało z białego metalu, prawdopodobnie ze stopu srebra i złota. Oprawione w czarną drewnianą ramę, na której widnieje napis w języku łacińskim. Bawił się tym lustrem Twardowski, magiczne sztuczki czyniąc. Teraz przeznaczone jest na służbę Bogu. Na powierzchni lustra rzekomo znajdują się niewidoczne gołym okiem sztychy 2 postaci – kobiety i diabła. Rzut tego obrazu ma się ujawniać dopiero pod wpływem silnego strumienia światła. Jedna z legend dotycząca lustra związana jest z królem Zygmuntem Augustem, dla którego Twardowski miał wywołać ducha jego zmarłej żony Barbary Radziwiłłówny. Znany mag Twardowski miał doprowadzić do zmaterializowania postaci żony przed obliczem króla. W specjalnej przygotowanej sieni naprzeciwko lustra postawił krzesło. Nakazał królowi, aby spoczął na nim i pod żadnym pozorem nie wstawał z krzesła, bo to może przynieść wielkie nieszczęście. Król, wzruszony widokiem młodo zmarłej żony, wstał i próbował ją objąć. W tej samej chwili zjawa rozpłynęła się, a lustro pękło. Niedługo po tym wydarzeniu zarówno król, jak i pan Twardowski zmarli. Kolejna legenda związana jest z cesarzem Francuzów Napoleonem. W roku 1812 w trakcie wyprawy na Rosję wielka armia Napoleona Bonapartego zawitała do Węgrowa. Wódz postanowił rozbić tu obóz. Gdy usłyszał o legendzie lustra, które może jakoby pokazywać przyszłość, udał się zobaczyć je na własne oczy. Podobno zobaczył w nim klęskę, jaka miała ponieść jego armia w Rosji. Wściekły Napoleon uderzył ręką w lustro, czego ślady, pęknięcie widoczne jest do dziś. W innej wersji przerażony Napoleon upuścił lustro, które pękło na 3 kawałki. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.